Witam wszystkich na kanale Tata w Domu i przechodząc od razu do rzeczy, przedstawiam głównego winowajcę, czyli piec Weiland Ecotec Exclusive. Co się dzieje? Problem wygląda tak, że piec nie moduluje. Kod błędu F55 objawiający się w ten sposób, że jeżeli którykolwiek z obiegów grzewczych zgłasza zapotrzebowanie na energię, to piec dość mocno grzeje, bez modulacji żadnej tak naprawdę, sprzęgło z rozdzielaczem, czyli wodę tam, która się znajduje, i wyłącza się. Jeżeli ten zasób jakby wody, który jest w sprzęgle z rozdzielaczem, się wykorzysta, to znowu zaczyna grzać i znowu wchodzi w stan czuwania. Nie ma czegoś takiego jak modulacja mocy grzewczej, czyli tego, co było do tej pory. Kod F55, 3 możliwe powody. Generalnie usterka czujnika CO. Pierwszy powód takiego stanu rzeczy, nie wiem, czy to będzie widać, to jest kontrola wiązki kabli. Drugi, no właśnie, czujnik CO uszkodzony i trzeci, elektronika uszkodzona. Próbowałem te kable jakoś tam dotknąć, lekko poruszyć, żeby wyeliminować jakieś no chodziło mi może, nie wiem, gdzieś na kablu trzeba by coś pomóc, ale niestety jakby to przyniosło tylko, o dziwo, 2 razy efekt na tydzień czasu mniej więcej, więc za trzecim razem myślałem, że jest tak samo, za czwartym też. Aż w końcu przyszedł czas, żeby znaleźć inną usterkę i wedle wszelkich prawideł czujnik CO. Czujnik CO już jest. Model taki. Koszt 600 zł. No i co? Wymieniamy. O dziwo problem z modulacją był tylko na obiegu grzewczym, bo woda ma tą tendencję do siebie, że raczej grzeje dość intensywnie, no i się wyłącza, więc jakby tutaj problemu nie było. Piec dalej grzał, ale nie tak jak do tej pory, więc trzeba było się tym problemem zająć. No i tak to wygląda. Czujniczek znajduje się tutaj. Postaram się przyświecić. O. To jest ten. Mówiąc o wiązce kabli, to tutaj próbowałem coś poruszyć. Mówię, może nie styka, może cokolwiek się z tych rzeczy dzieje prostych, prozaicznych, ale tak jak mówię, to na dłuższą metę nie pomogło. Dlatego przyszedł czas na czujnik. 2 śrubki odkręcimy i zobaczymy. Czujnik mamy już wyjęty. Wygląda to mniej więcej tak. Ja próbowałem go nawet wcześniej już czyścić. Tutaj myślałem, że może ta membrana gdzieś stwarza jakiś problem, no ale niestety nie. Jest taka tutaj uszczelka, należy o niej pamiętać. No i dobra, mamy stary czujnik, wkręcamy nowy. No już jesteśmy po wymianie, kalibracja zrobiona. Co ważne, to wyczulam wszystkich, też się dowiedziałem o tym w sumie przypadkiem, bo dość powszechna wiedza to nie jest. Wykonując kalibrację czy adaptację, należy to robić na zamkniętej pokrywie, tak żeby to podciśnienie powietrza, które piec musi zaciągnąć z komina, no było takie jak nominalnie. No niestety nie widać tego, ale od razu zniknął nam kod F55. Pięknie pracuje, modulacja już jest minimalna.
No i co? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Póki co wszystko działa pięknie. Koszt całej naprawy, tak jak mówiłem, koszt czujnika około 600 zł. No i działa. Także gdyby ktoś kiedyś miał jakiś podobny problem jak ja teraz z piecem, to mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia.